Nie wiem, kiedy ostatnio przesłuchałam książkę w 2 dni, dlatego muszę o niej opowiedzieć. Ostatnio przesłuchałam audiobooka książki, która już jest bestsellerem. Widziałam ją u wszystkich osób, wszyscy już ją przeczytali. Nigdy po nią nie sięgnęłam, nigdy jakoś mnie nie zawołała. Miałam takie, że all about love, nie potrzebuję tego, nie czuję. Było to też trochę dla mnie takie onieśmielające. Nie wiedziałam, co tam znajdę. I myślę, że wtedy jeszcze tak omijałam ten temat i nie myślałam o miłości i co tak naprawdę oznacza miłość. I ostatnio wyświetliło mi się na YouTubie All About Love, New Visions, Bell Hooks, audiobook książki i miałam, ostatnio ten temat chodzi mi po głowie i tak naprawdę bardzo mało wiem, co tak naprawdę to jest miłość. Ponieważ już wiedziałam, że miłość to nie jest po prostu uczucie i to nie jest tylko miłość romantyczna, że miłość to jest ogólnie, że tak powiem, styl życia. I stan, w którym się znajdujemy, kiedy żyjemy, jest lęk lub miłość. Nie da się czuć miłości, kiedy jest ten lęk. Hej, z tej strony Sara i dzisiaj właśnie chciałabym opowiedzieć o książce All About Love, New Visions, Bell Hooks. Książka, która została wydana w 1999 roku. Mam wrażenie, że parę lat temu, może z 2 lata temu, czy w zeszłym roku, była ona na liście bestsellerów i co chwilę widziałam ją, jak chodziłam do księgarni, na półce z bestsellerami i nigdy jakoś nie trafiła w właśnie moje ręce. Przesłuchałam audiobook i bardzo przyjemnie mi się słuchało, był on po angielsku i zostawię Wam link do niego w opisie pod filmem i na Spotify. I chciałabym opowiedzieć, co wyniosłam z tej książki, jak myślałam kiedyś o miłości, czym jest miłość, w jaki sposób nauczyłam się kochać, że tak powiem, oraz chciałabym powiedzieć o takich wszystkich myślach, które właśnie wyniosłam z tej książki, czy to, czego nauczyłam się w moim życiu odnośnie miłości. Więc usiądźcie wygodnie, albo jak jesteście na spacerze, miłego spacerowania. Dzisiaj opowiem wszystko to, co wiem o miłości. Może zacznę od dzieciństwa. Jak byłam mała, to nigdy nie rozmawiałam z moim otoczeniem o miłości. Co to jest miłość, jak kochać, jak się okazuje tą miłość. I autorka w tej książce też o tym mówi, że nie ma takiej jednej definicji na miłość i przez to każdy ma inną tą definicję albo jest ona zakrzywiona. I pierwsze, co ona przytoczyła, to nam się często myli, że opieka to miłość. A opieka to jest tylko jeden aspekt miłości. A my myślimy, że jak rodzice się nami opiekują, to jest miłość. Jak byłam też nastolatką i zaczęłam oglądać filmy i seriale, to miłość dla mnie to były fajerwerki. To było jakieś takie uczucie, które trzeba znaleźć, które się pojawia przy jakiejś osobie. Bardzo kojarzyłam miłość właśnie z drugą osobą i że miłość romantyczna oraz właśnie, że to są motyle w brzuchu, że ta osoba jest dla Ciebie tak ważna i tak Ci zależy, że to Cię stresuje i czujesz się przy tej osobie, że musisz być jakaś idealna, czy musisz tak zadawalać też drugą osobę i że na tą miłość trzeba sobie zasłużyć i że to, jaka ja jestem, nie jest wystarczające, że na miłość trzeba pracować, zapracować sobie i też jakoś ją zdobyć za pomocą kontroli i że miłość jest też czymś takim niebezpiecznym, zagrażającym, że może też niszczyć, odebrać bardzo dużo, zniszczyć mnie na przykład tak totalnie emocjonalnie i że okazywanie miłości jest czymś takim słabym, pokazujące jakby Twoją słabość, że tak powiem. Czyli powiedziałabym, że miałam bardzo zakrzywiony obraz miłości, ponieważ to w jakiś sposób myślałam, niczego nie ma wspólnego z miłością, że tak powiem. I chciałabym na początku przeczytać definicję miłości z Google. Byłam bardzo ciekawa, co mi Google powie. Miłość to jedno z najbardziej złożonych i uniwersalnych ludzkich doświadczeń i trudno ją ująć w jednej definicji, bo może przybierać wiele form: romantyczną, rodzicielską, przyjacielską, do samego siebie, do świata. Na poziomie emocjonalnym miłość to głęboka więź, troska, czułość i pragnienie dobra dla drugiej osoby lub siebie. Na poziomie filozoficznym to akt przekraczania siebie, otwieranie się na drugiego człowieka bez potrzeby posiadania czy kontrolowania. Na poziomie biologicznym to efekt działania neuroprzekaźników takich jak oksytocyna, dopamina, serotonina, które tworzą uczucie bliskości, bezpieczeństwa i przywiązania. Miłość często wiąże się z akceptacją i zrozumieniem, gotowością do bycia obecnym nie tylko w radości, ale też w trudzie, dawaniem bez oczekiwania czegoś w zamian. Ale też to jest coś, co ciągle się rozwija, nie jest statyczne. Miłość można pielęgnować, utracić, odnaleźć na nowo, przeżyć na 1000 różnych sposobów. Uważam, że ta definicja jest całkiem dobra, jeżeli chodzi o Google, bo pokazuje tak, że miłość jest czymś bardzo skomplikowanym i złożonym i nie da się tego właśnie ująć w jednej definicji, ale też mam wrażenie, że jak patrzę na przykład na moją przeszłość, czy w szkole, czy w moim środowisku, nikt nie mówił o miłości. I w książce tej właśnie Bell Hooks mówi, że miłość często dla osób dorosłych, czy
dla mężczyzn czy dla kobiet jest bardzo czymś niewygodnym i opowiadała tam, że mężczyźni, gdy mówią o miłości, często wychodzą z takiego punktu, że mówią o tym, że mają tą miłość i czym jest ta miłość. To jest taka eksploracja, bo czują tą miłość, a kobiety często wypowiadają się o miłości z braku tej miłości. I to jest bardzo ciekawe do zauważenia. Jak właśnie ona to opowiedziała, to miałam takie... Jak pomyślę nawet sobie o piosenkach, jeżeli chodzi o kobiety, to często to jest o jakichś zawodach miłosnych i wiadomo, że mężczyźni też tworzą. Wiecie, ciężko to jest tak generalizować, że tak powiem, ponieważ obie płcie tworzą muzykę z tego uczucia, nie wiem, straty, zawodu, zdrady, zawodu jakiegoś miłosnego, wiecie, emocjonalnego, ale mam wrażenie, że jeżeli chodzi o jakieś proporcje, to mam wrażenie, że mężczyźni częściej mówią o miłości z takiego punktu, że oni dostali tą miłość i że czują tą miłość, że tak powiem. I nawet osoby, z którymi na przykład spotykałam się, to miałam wrażenie, że ja wychodziłam bardziej z takiego punktu braku tej miłości, a oni z takiego punktu, że oni już jej doświadczyli w życiu. Więc dajcie mi znać, co uważacie. Wiadomo, że nie da się tego generalizować, ale na przykład też z takiego mojego doświadczenia to też jakoś tak pozbierały się informacje i potrafiłam się z tym zgodzić. Jak zaczęłam sobie słuchać wszystkich podcastów filozoficznych i też wiadomo o miłości, to że właśnie jest to akt przekraczania siebie i nie potrafiłam tego zrozumieć. Miałam takie, co to w ogóle znaczy, że przekraczasz siebie, jak jesteś w miłości. Ja to odbieram tak, że pomimo lęków, ty pokazujesz siebie, czy dajesz komuś albo otwierasz swoje serce pomimo lęków. Że pomimo, że na przykład miłość, Bell Hooks mówi w książce, że miłość dla większości osób jest przerażająca, jest czymś, czego się ludzie ogólnie boją. I jakby tak odpuścić całkowicie kontrolę i się oddać tej drugiej osobie. Z punktu filozoficznego, będę się powtarzała, przekroczenie siebie to znaczy, że pomimo tych wszystkich lęków, ty się otwierasz na tą drugą osobę. I przechodząc tak do książki, to Wszystko o miłości, nowe wizje, to jest zbiór takich 13 esejów, w którym autorka analizuje miłość jako świadomy wybór i codzienną praktykę, a nie jedynie emocjonalne uniesienie. I bardzo mi się spodobała jej definicja miłości i zapisałam sobie ją w dzienniku i tak będę siedziała nad nią i myślała, co jeszcze dodać, czy to też jest moja definicja miłości. Według niej miłość to wola rozszerzenia samego siebie w celu pielęgnowania własnego lub cudzego wzrostu duchowego. Miłość to akt woli, wybór i praktyka, nie tylko uczucie. Miłość według niej wymaga troski, czułości, uznania, szacunku, zaangażowania, zaufania i otwartej komunikacji. Odnosząc się do tego, jeżeli jesteś w jakiejś relacji i czujesz się trochę odłączony od drugiej osoby, odłączona, to zajrzyj w te wszystkie kategorie. Troska, czułość, uznanie, szacunek, zaangażowanie, zaufanie, otwarta komunikacja i czego Ci brakuje z tych aspektów. Nie patrz na miłość, kocham, nie kocham, tylko trzeba wejść tam bardziej w głąb i popatrzeć na te wszystkie aspekty i w których może czujesz się trochę zaniedbana, albo które potrzebują większej opieki, żeby zbudować tą więź. I szczerze, mi to bardzo pomogło, jakby czytając tą książkę, że miłość po pierwsze to jest wybór, my wybieramy kogoś kochać i utrzymywać się w tej miłości z drugą osobą, a następnie to jest też praca. Miłość to jest praca w tych wszystkich aspektach. Trzeba dawać z siebie, starać i nie tak, wiecie, nad wyraz, że starasz się, żeby utrzymać tą relację, ponieważ musi to płynąć z takiego miejsca, że relacja jest prosta, że idzie nam łatwo, mamy podobne wartości, jeżeli chodzi o na przykład partnerstwo. Mogą być różnice, możemy się nie zgadzać w jakichś tematach, ale według mnie taka miłość romantyczna to jest, że razem z partnerem podobnie patrzycie na świat, podobnie go odbieracie, go przeżywacie. Jeżeli chodzi na przykład o taką wrażliwość, czy o to, jak lubicie spędzać czas, czy ogólnie wasza taka wizja i sposób życia. I nie musi być, wiecie, taka sama, bo nigdy z drugą osobą nie będziemy tacy sami. I to jest bardzo dobre. Jak się patrzy na świat po prostu podobnie, to jest taki czynnik, który trochę nas skleja. I wtedy chcemy iść przez życie z tą drugą osobą, bo ona jest naszym takim wsparciem, możemy jej ufać, bo ta osoba podobnie jakby odbiera ten świat, że tak powiem. I właśnie miłość wymaga takiego zaangażowania i odwagi, że jeżeli my będziemy za każdym razem tak starać się, nie oddać się tej osobie, że tak powiem, będziemy uważni, będziemy zwracać uwagę i starać się kontrolować jakieś nasze uczucia czy nasze akcje, żeby tak w pełni się nie oddać drugiej osobie, to nie jest miłość, bo to jest znowu ta dominacja, takie niepełne zaangażowanie.
I tutaj też w tej książce była duża taka krytyka współczesnego świata i to, co się dzieje. I chciałabym trochę opowiedzieć i przeczytać ten wątek. Wiedza na ten temat i to nie jest coś odkrywczego i tak dalej, jeżeli chodzi o kapitalizm i patriarchat, ale myślę, że ja dawno jakoś tak nie myślałam o tym. Zdaniem Hooks, miłość w świecie, gdzie rządzi patriarchat i kapitalizm, nie jest możliwa. Nie sposób bowiem mówić o miłości w systemie opartym na dominacji, władzy, wyzysku, a także w jakiejś mierze na kłamstwie, w społecznym teatrze, gdzie role silnych i słabych są odgórnie przydzielone. Nikt nie może być pełni sobą. Patriarchat uczy nas, że siła ma pierwszeństwo przed wrażliwością, że emocje są słabością, a relacje mają służyć władzy, a nie bliskości. Kapitalizm redukuje ludzi do ich użyteczności i produktywności, promując rywalizację, posiadanie i konsumpcję, zamiast współpracy, dzielenia się i troski. Przemoc, zarówno fizyczna, emocjonalna, jak i systemowa, niszczy zaufanie, bezpieczeństwo i godność, które są fundamentami miłości. Dopóki jako społeczeństwo nie zdamy sobie sprawy z tego, że prawdziwa miłość nie może współistnieć z uciskiem i wyzyskiem, będziemy stale mylić uzależnienie, pożądanie czy potrzebę kontroli z miłością. A prawdziwa miłość, ta, która uzdrawia, buduje, wspiera wzrost duchowy i daje poczucie wolności, nigdy nie będzie mogła w pełni rozkwitnąć. Myślę, że potrafię tak bardzo się z tym jakoś utożsamić, że miłość też mi się bardzo kojarzyła z kontrolą, czy osoby, które miały mnie kochać, w jakiś sposób mnie kontrolowały i czułam się, że nie jestem może osobną jednostką, indywidualną, tylko jestem czyjąś własnością, ponieważ jest tam ten lęk, że bez tej kontroli osoba jakby odejdzie od nas, czy jakby przestanie nas kochać w jakiś sposób. I to się wszystko właśnie bierze z lęku i mam wrażenie, że mi jest właśnie bardzo łatwo rozpoznać, kiedy moje akcje są podejmowane, czy moje akcje płyną z miłości, czy z lęku. I na przykład jak z kimś się spotykam i czuję, że jakieś frustracje się we mnie rodzą i coś się tam dzieje we mnie, to potrafię tak pomyśleć, co mogę powiedzieć, jak mogę zakomunikować to, jak się czuję dla własnego dobra i dla dobra tej relacji. A druga rzecz to, dlaczego ja się czuję w taki sposób i czy ja jestem akurat w jakimś lęku, dlaczego, często to może być poza relacją, przejmuję się, stresuję się, jeżeli chodzi o moją pracę, stresuję się, jeżeli chodzi o, nie wiem, mój pobyt tutaj, stresuję się, jeżeli chodzi o jakąś sytuację, która wydarzyła się zupełnie, wiecie, w jakimś innym obszarze mojego życia i wnoszę to, jestem w tym lęku i wnoszę to na to spotkanie, na tą relację, czy jestem w miłości, czy to wszystko, jakieś takie myśli, które mnie konsumują podczas tego spotkania, są potrzebne na tym spotkaniu i czy ma sens jakby myśleć i stresować się w tym momencie, gdzie jakby nie mam wpływu na jakieś rzeczy, nie? I jestem tu i teraz. I powrót do takiego tu i teraz i dostrzeganie tej drugiej osoby i takie wow, spędzam teraz czas z tą osobą, jakie to jest niesamowite i być w pełni obecnym i cieszyć się tą drugą osobą, jeżeli już doszło do spotkania, jeżeli nie czujemy się gotowi czy na sile, czy nie mamy ochoty, żeby być z kimś, to po prostu nie umawiajmy się. I myślę, że to jest też taki proces, w którym ja jestem, żeby rozpoznawać to, czy ja na pewno chcę z kimś spędzać czas, czy chcę być wśród ludzi, czy wolę być sama. I myślę, że też w takich relacjach, zwłaszcza i romantycznych, i przyjacielskich, jeżeli my spotykamy się z kimś z takiego punktu braku, że na przykład jesteśmy samotni, chcemy się z kimś spotkać, żeby jakoś się nie czuć, albo uciekamy od naszych obowiązków, naszej rzeczywistości, przez to, że się spotykamy z kimś, albo ktoś nam daje walidację, bo uważamy, że ktoś jest super, więc jak spędzamy czas z tą osobą, to my się czujemy lepiej na swój temat. To jest wszystko ten taki wyzysk i to takie, że ja coś chcę od osoby, żeby coś się zmieniło i to jest taka chciwość i wtedy tam nie ma tej przestrzeni na tą współpracę i troskę o drugą osobę, bo skupiamy się na sobie, żebyśmy my sobie dawali i to jest normalne, że w relacjach romantycznych myślimy o sobie i że co ja potrzebuję i słuchać się swoich potrzeb i komunikowanie tego drugiej osobie, ale uważam też, że zwłaszcza jak jesteśmy młodzi, to często przyjaźnimy się z jakimiś osobami, pomimo że tak naprawdę te relacje nie przetrwają albo nie są dla nas dobre, tylko my nawiązujemy te relacje najczęściej, bo czujemy się jakoś samotni albo nie wiemy, jak takie prawdziwe, dobre, dodające nam relacje wyglądają, albo nigdy ich nie doświadczyliśmy. Więc to też jest bardzo normalne i nie ma co, wiecie, jakoś myśleć o swoich relacjach i kto jest dobry dla mnie, kto nie i mieć jakieś ogromne wymagania, wiecie, do innych osób.
bo uważałam, że takie trwałe, silne relacje, bardzo dodające nam, gdzie zaczynamy budować tą więź i tą miłość, jakby odpuszczenie takiej kontroli i zobaczyć z czasem, jak to wyjdzie. Moje relacje, takie najsilniejsze, oparte w miłości i że przeszłam z kimś przez bardzo dużo rzeczy i znamy siebie, jak myślimy, jak czujemy, one tak naprawdę zbudowały się nie na staraniu, tylko z czasem. Z czasem i z takim wybieraniem siebie i z taką wspólną decyzją, nie podjętą razem, ale ona popłynęła po prostu z dwóch stron, taka decyzja, że będziemy utrzymywać, czy będziemy dbać o tą relację i że zależy nam na dobru właśnie tej drugiej osoby. I tak naprawdę w moim dorosłym życiu, razem z terapią i tak dalej, z doświadczaniem, musiałam się nauczyć jakby czym jest miłość, ponieważ miałam takie przeświadczenie, że miłość jest warunkowa, że ja muszę sobie naprawdę nią zasłużyć i to jest coś, do czego się dąży. Często się ją, wiecie, z takiego dziecięcego punktu, że ją się otrzymuje wtedy, jak jest się idealnym, jak jest się perfekcyjnym. I powiedziałabym, że swojej pierwszej takiej miłości doświadczyłam w relacji przyjacielskiej. I nigdy bym nie przypuszczała, czy jak myślę o miłości, to myślę o, wiecie, miłości romantycznej, czy też właśnie o miłości do siebie. Taką miłość bezwarunkową. I mam wrażenie, że ta przyjaźń miała taki wpływ na to, jak ja na siebie patrzę i jak ja siebie traktuję i oczywiście terapia. I właśnie nauczyłam się, że ta miłość bezwarunkowa to jest, że mogą być jakieś różnice i możemy się nie zgadzać i możemy nawet przechodzić przez trudne rzeczy, mieć jakieś kryzysy, kłócić się, zawodzić się, tracić zaufanie, jakby przeżywać te różne rzeczy, które się wydarzają w życiu, ale na samym końcu jest to taka komunikacja, jak są konflikty, to nie walczymy przeciwko sobie, dążymy do tego, żeby znowu spotkać się i znowu się połączyć. I też nauczyłam się, że ta miłość to jest tak, że raz jest bliżej, raz jest dalej, raz możemy być bardzo blisko, spędzać dużo czasu, mieć takie piękne połączenie i taką bliskość emocjonalną, a czasami czujesz się, że w ogóle nie rozumiesz, jak funkcjonuje, czy co się dzieje w głowie drugiej osoby. Ale później, jak dwie osoby się starają, to zawsze jest ten powrót do siebie. I nauczyłam się też, że nieważne, jak ja się czuję, przez co przechodzę sama prywatnie, to ta druga osoba jest dla mnie i będzie mnie wspierać i będzie mi pomagać i, że tak powiem, da mi to wsparcie, zrozumienie, a nie odepchnie mnie, zajmie się tym sama, coś jest z tobą nie tak, tylko wręcz przeciwnie. W tej takiej mojej też pierwszej miłości przyjacielskiej, że tak powiem, nauczyłam się, że komunikacja to jest najważniejsza rzecz, że nawet jeżeli coś ci się nie podoba, coś cię frustruje, coś cię wkurza w drugiej osobie, odkrywanie siebie i mówienie, co cię boli, co przeżywasz przez czyjeś zachowania, to jest to takie odkrywanie siebie i takie narażanie siebie za każdym razem tak naprawdę, to wymaga dużo odwagi, bo jeżeli ty powiesz, że coś ci nie odpowiada, coś cię boli, to nie wiesz, jaka będzie reakcja drugiej osoby i zawsze, to znaczy może tak, wiecie, być, nigdy nie wiemy, bo nie mamy kontroli nad tą drugą osobą, że może ktoś powiedzieć, że okej, wiesz co, to ta relacja nie ma sensu, zakończmy tą relację. I ty nawet nie potrafisz, wiecie, przekonać kogoś i powiedzieć, ej nie no, spróbujmy, wiecie, jakby dalej nic się nie stało. Ktoś jak postanowi, że chce zakończyć relację, to ją zakończy i my nie mamy nic do gadania. I wiadomo, że jak jesteśmy z kimś w relacji, to z czasem, wiecie, podobnie patrzymy na relacje, na miłość, więc raczej to nie nastąpi, ale nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. I są rzeczy całkowicie poza naszą kontrolą, jak na przykład odejście kogoś, śmierć, wiecie, jakaś, nie wiem, przeprowadzka, albo po prostu ktoś nagle odejdzie z naszego życia. Więc jeżeli my kochamy, to narażamy się też na tą stratę tego. Miłość to jest ogromna odwaga, że właśnie ty się otwierasz, pomimo że wiesz, że to może na przykład zniknąć, czy przeminąć, czy możesz tego już nie czuć, czy właśnie to stracić. Wracając już do książki, to ona ma 13 rozdziałów, które są zatytułowane Jasność, Sprawiedliwość, Uczciwość, Zaangażowanie, Duchowość, Wartości, Chciwość, Wspólnota, Wzajemność, Romans, Strata, Uzdrowienie, Przeznaczenie. Bardzo polecam Wam przesłuchać tę książkę, przeczytać. Jestem bardzo ciekawa, co o niej myślicie. Mi się ją niesamowicie, mi się ją bardzo dobrze słuchało. Ta miłość to jest piękna rzecz i to jest coś takiego do pielęgnowania i też była bardzo inspirująca i taka przypominająca o tym, co jest ważne w życiu. I chciałabym trochę przytoczyć właśnie z tych rozdziałów jakieś takie myśli, które uważam, że warto, nie wiem, zapamiętać, czy jakby fajne są to przypomnienia, że właśnie, aby budować autentyczne relacje, to musimy pokazywać nasze prawdziwe uczucia i komunikować się, mówić o tym, co się dzieje w środku nas,
że jeżeli będziemy mieć jakąś taką fasadę i że hej, jak się czujesz, wszystko jest okej, nic mi nie jest, wszystkim sobie radzę, moje życie jest super i wiecie, prezentować się jak najlepiej i chcesz imponować tej osobie i kreujesz jakiś obraz siebie na oczach drugiej osoby, no to nie będzie autentyczna relacja, nie? I że właśnie relacja może być takim sanktuarium, że to jest właśnie twoje miejsce bez fasad. Idziecie do pracy, czy do kawiarni, idziecie przez ulicę, cokolwiek. Każdy przybiera czasami trochę jakąś taką maskę, czujesz się zestresowana, czy jakoś niewygodnie w miejscu publicznym, ale starasz się za wszelką cenę, żeby nie pokazać tego po sobie. I właśnie relacje to jest takie miejsce, gdzie możesz być sobą w pełni i możesz o wszystkim tym mówić, co czujesz, bez tego oceniania. I jest to takie właśnie bezpieczne miejsce, bezpieczne też, jeżeli chodzi o jakby bezpieczne emocjonalnie. I miłość to też nie jest tylko, wiecie, miłość romantyczna czy przyjacielska, ale ogólnie miłość do życia i do samego siebie to jest wartość, jest trochę jak, wiecie, jak zasada, jeżeli żyjemy w zgodzie z wartościami, to miłość łączy się z innymi rzeczami. Jeżeli jest to nasza wartość, czy ją wybieramy, czy czujemy, jakby dla mnie miłość jest moją wartością w życiu, którą się kieruję, ona się wiąże z wszystkimi tymi podpunktami. Ona się łączy z troską, z szacunkiem, z uczciwością, z odpowiedzialnością. Gdy znajdujemy się w tym stanie miłości, a to nie jest tak, że znajdujemy się przez przypadek, tylko musimy dbać o to, żeby być w tej miłości, to wtedy to jest proste, bo jeżeli przychodzi do podjęcia jakiejś decyzji, to my będziemy podejmować ją według tego powiedzmy, że stanu, w którym się znajdujemy i nie będziemy robić czegoś, czy kłamać sobie, czy robić czegoś, wiecie, na przekór sobie, łamać swojego zdania, ponieważ miłość się kultywuje, to jest jak wstajesz rano z łóżka, to jest twój wybór, cokolwiek się pojawia w tobie i są jakieś lęki, to czy podchodzisz do nich z takiego punktu wspierającego, z punktu troski, że co się dzieje w tobie, jak mogę tobie pomóc, zaopiekuję się tobą, widzę, że jesteś zestresowana, pójdę zrobić ci herbatę, położysz się, pooddychasz głęboko. I czy wychodzimy z tego punktu, żyjemy według tej miłości, wychodzimy z tego, czy jak budzisz się, jesteś zestresowana, to masz, nie możesz się tak czuć, idź teraz to zrobić, nie ma na to czasu, dlaczego się tak czuję, coś jest ze mną nie tak. To nie jest punkt miłości. Więc jeżeli chcemy zobaczyć, w jakim jesteśmy, powiedzmy, że stanie, to warto posłuchać tych swoich myśli, co się dzieje w naszej głowie i jak my podchodzimy do siebie. Ponieważ jeżeli my jesteśmy wyrozumiali i podchodzimy do siebie z miłością, będę się powtarzać, to wtedy też będziemy tak traktować innych ludzi, świat, życie, będzie więcej zrozumienia. I w ostatnim rozdziale autorka właśnie zachęca, żeby traktować tą miłość jako siłę przewodnią w naszym życiu. Kiedyś w ogóle nie myślałam o miłości. Jakby dopiero ostatnio tak czytam dużo jakichś książek, powiedzmy, jeżeli chodzi o duchowość, czy przeszłam przez wszystkie spirytualne i zawsze miłość jest jakby tą podstawą. Mam też takiego mojego ulubionego nauczyciela duchowego, Eckhart Tolle, i on bardzo dużo mówi o tym, że miłość to jest podstawa życia, to jest źródło naszego życia. I za każdym razem nie rozumiałam tego, a często jak nie rozumiemy, to możemy wstawiać jakiś opór. Myślę, że tak z czasem zaczęłam dostrzegać, czy jakby już wiem, nauczyłam się i czuję to, że ta miłość to jest ogromna siła, taka napędowa też. I jestem ciekawa, co o tym myślicie, czy też macie jakieś takie spostrzeżenia. Myślę, że ogólnie wszystkie osoby, które są w swoich 20s, to pojawiają się te wszystkie takie egzystencjalne pytania i nie da się nigdy rozpracować wszystkiego i sobie poukładać, że to jest takie i o to chodzi w życiu i trzeba to zrobić. Jakby nie ma odpowiedzi bardzo często, tylko z takiego filozoficznego punktu. Potrafię odczuć na przykład teraz na moim etapie i zobaczymy, jak się to będzie zmieniało, że miłość jest tym ogromną właśnie tą taką siłą i podstawą życia, że tak powiem. Zanotowałam sobie w podpunktach wszystkie myśli, jeżeli chodzi o miłość, które jakby wszystko, co wiem o miłości, więc będę opowiadała dalej wszystko, co wiem. I na przykład nie zgadzam się z jedną rzeczą, że nie możemy kochać kogoś, jeżeli my nie kochamy siebie, ponieważ ja doświadczyłam miłości, zanim pokocham siebie. I to nie jest tak, że kocham siebie, tak już jest na zawsze. Widzę, że czasami moje akcje wychodzą z takiego punktu niemiłości do siebie, ale gdy ja nie byłam zbytnio dobra dla siebie, to potrafiłam być dobra jakby dla drugiej osoby i dawać z siebie, czy jakby być w miłości z kimś. I dopiero później tak myślę, że przyszła taka świadoma miłość do siebie i to jeszcze bardziej wzmocniło mi tą relację, ale moje serce, że tak powiem, tak trochę się roztopiło
tej takiej mojej pierwszej relacji przyjacielskiej i otworzyłam się i naraziłam się na tą stratę. Jakby odważyłam się pokochać kogoś, że tak powiem. Więc na koniec przechodzę do tego, co wyciągnęłam tak z tej książki. Gdy jesteś z kimś, pamiętaj, że to może być twoje ostatnie spotkanie. Myślę, że często o tym nie wiemy i nie jesteśmy świadomi, czy jakby uciekamy, nie jest to na naszej uwadze i myślimy, że będziemy żyć nie wiadomo ile, ale nigdy nie wiadomo, który dzień będzie naszym ostatnim dniem i żaden dzień nie jest takim pewnikiem, więc jak jesteś z kimś, to powiedz tej osobie, co czujesz i dawaj tej osobie swoją uwagę i pozwól sobie doświadczyć tej miłości, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy ją jakby doświadczysz i nie ma na co czekać, że tak powiem. Ta autorka opowiadała w książce, że usłyszała diagnozę, jeżeli chodzi o jej zdrowie, która była taka bardzo zagrażająca jej życiu i ona wtedy jakby miała taką dużą realizację, że ona nie chce odejść z tego życia, nigdy nie doświadczając takiej prawdziwej miłości z lęku. Kiedy uświadomiła sobie to otworzyła się i zakochała się, więc myślę, że warto o tym pamiętać. Miłość to nie kontrola i przewaga nad kimś, to jest uczucie budujące się z czasem i przez akcje obu osób. Czym łatwiej będzie nam odnajdywać szczęście w codzienności i w monotonii, tym nasze życie będzie bardziej satysfakcjonujące, gdy nie jesteśmy chciwi wrażeń i nie mamy oczekiwań. Zdrowa miłość zaczyna się od miłości własnej, szacunku i akceptacji siebie. To właśnie jakby zgadzam się z tym, ale wydaje mi się, że ja może czułam jakąś miłość już do siebie. Wydaje mi się, że na pewno byłam bardziej wyrozumiała i może dlatego też byłam, wiecie, bardziej kochająca i wyrozumiała do drugiej osoby. Może jeszcze to nie była prawdziwa miłość i dopiero z czasem się tak umocniła, ale no nie wiem. Jestem ciekawa, co myślicie też. Brak miłości do siebie może prowadzić do zależności emocjonalnej, zazdrości, lęku. Następnie, ciekawy też wątek, etapy miłości romantycznej. Wydaje mi się, że często możemy sobie tak pomyśleć, że miłość romantyczna, no to poznajesz kogoś i kochamy siebie i to jest tyle. I utrzymujmy to i pielęgnujmy to. A są etapy, jest zauroczenie, myślę, że wszyscy wiemy, jest zauroczenie, idealizacja, intensywne emocje, chemia. Później jest zakochanie, silne przywiązanie, fascynacja, potrzeba bliskości. Trzecie, miłość dojrzała, zaufanie, akceptacja, głęboka więź. Oraz 4, partnerstwo, wspólne wartości, komunikacja, praca nad relacją. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć. Następnie, miłość może być lustrem, pokazuje nasze lęki, rany i potrzeby. Ogólnie właśnie jeżeli chodzi o miłość i w tej definicji, że miłość pomaga nam w naszym rozwoju, wiecie, takim duchowym, czy ogólnie naszym rozwoju, to jest właśnie przez to, że gdy kochamy kogoś, to ta druga osoba jest tym naszym lustrem, gdzie my możemy zobaczyć, jak my się zwracamy do siebie, bo to od razu też tak wychodzi na zewnątrz i ta druga osoba nam tam daje taki odzew, że jak my zaczynamy się zwracać do siebie i być bardzo niemili do siebie, a relacja zaczęła się tak, że obie osoby jakby były w tej miłości, bo uważam, że żeby znaleźć się w relacji romantycznej, nie szukasz tego na siłę, tylko miłość przychodzi wtedy, kiedy jest się gotowym i kiedy ty poczujesz to do siebie i do świata, że tak powiem. Jak jest się w takim momencie miłości, nie potrzebujesz tego, że ty to czujesz i druga osoba jest też w tym stanie, że kocha siebie, kocha świat, jest ogólnie usatysfakcjonowana z tego, jak jest, czy akceptuje tak, jak jest, to wtedy jak takie dwie osoby się spotykają, to wtedy są te iskierki, bo ma się właśnie tą podobną, jest się w tym podobnym stanie, podobnie się patrzy na świat i to jest bardzo uniwersalne. Następnie, dojrzała miłość wspiera rozwój, a nie zatrzymuje go. Miłość często uczy cierpliwości, pokory, odwagi, empatii. I zapisałam sobie również parę cytatów. Idziemy z cytatami i to będzie koniec. Mam wrażenie, że już tracę głos powoli. Największą odwagą jest kochać, wiedząc, że możesz zostać zraniony. Brené Brown. Może nie będę mówiła czyje cytaty. To, że jesteś kochany, daje ci siłę. To, że kochasz, daje ci odwagę. Miłość to nie znalezienie idealnej osoby, ale nauczenie się widzieć ją doskonale, mimo wad. Miłość nie polega na tym, aby patrzeć na siebie nawzajem, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku. Z Małego Księcia. Miłość to jedyna rzecz, której się nie traci, kiedy się ją daje. Paulo Coelho. Miłość to odpowiedź, niezależna od pytania. Miłość nie przychodzi wtedy, gdy ją wołamy, ona przychodzi wtedy, gdy jesteśmy na nią gotowi. Miłość to nie emocja, to nasza najgłębsza istota. Eckhart Tolle. Więc kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o miłość. Dajcie znać, czy w ogóle zastanawialiście się o miłości i czy macie jakąś swoją definicję.
Myślę, że też w relacjach, czy przyjacielskich, czy rodzinnych, czy romantycznych, warto porozmawiać o tej miłości i żeby to nie było takie tabu, tylko hej, czym jest dla Ciebie miłość? Czy myślałeś kiedyś o miłości i czy masz jakąś taką definicję, albo co jest dla Ciebie ważne, kiedy czujesz się kochany? I tak przedyskutować to, jak kto odbiera to. Myślę, że to jest bardzo fajny temat, żeby porozmawiać z przyjaciółką. I też to jest takie, że jak my zaczniemy kochać siebie, to przychodzi na relacje. To jest takie naturalne. Więc tak, dziękuję bardzo za wysłuchanie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie kanał, zostawicie ocenę. Podcast jest dostępny na YouTube, Spotify, Apple Podcast. Dziękuję wszystkim moim patronom za wspieranie podcastu. Zostawię też link do Patronite na dole, jeżeli jesteście chętni, żeby współtworzyć podcast. I tak, ja się nagadałam, boli mnie szczęka, idę na spacer, żeby trochę odpocząć, odetchnąć. I dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku i mam nadzieję, że macie w sobie dużo wyrozumiałości i miłości do siebie, bo każdy z nas jest tak unikatowy i tyle ma do zaoferowania i spełnia taką ogromną funkcję i rolę w życiu innych osób. Czasami nawet nie jesteśmy świadomi tego, jak inne osoby na nas patrzą i co o nas myślą, w jaki sposób dbasz o siebie i co oferujesz sobie. To jest też takie fajne i weźmy taki moment, żeby docenić siebie i to, że my jesteśmy zawsze przy sobie i sobie pomagamy w tych trudnych momentach i opiekujemy się sobą. Dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie, pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa!